Mam nadzieję, że dobrze widać tam. O. Dworzec Jarosławiecki. Tu zaczyna się nasza przygoda. Stąd odjeżdżają... Tu się urodził Jarosław. No ale nie ten. Stąd odjeżdżają pociągi. Proszę pana. Stąd odjeżdżają pociągi do Japonii, na Dziki Zachód, do Wysp Pacyfiku. A na górze, szkoda, że państwo tego nie widzą, jest jeszcze stary znaczek z CCCP. A młodzież niech sobie wygoogluje, co to znaczy. A teraz, robiłeś już coś? I sznureczkiem, raz. Panie przodem. Tam ci państwo się wepchli przede mnie. Tu grubo. Skoro oni ciebie mogą nagrywać. No i proszę, i oto rozkład jazdy pociągów z dworca jarosławiańskiego. Workuta, Krasnojarsk, Archangelsk. O, w Archangelsku nie jedźcie tam, bo tam niedźwiedzie napadają na ludzi. Białe. Zgrzałem się. Dużo ludzi. Dworzec, tak jak Sławek mówił, Warszawa lata 90. wczesne. Chyba to jest jeden z nowocześniejszych, bardziej znanych i takich międzynarodowych dworców. Bardzo zabawne. Siedzieliśmy przez 8 godzin po to, żeby teraz nie zdążyć, bo zostało 6 minut do odjazdu pociągu. Oto nasz pociąg. Niech jedzie, ale selfie musi być. Trzeba zobaczyć na bilecie, no. Tak nie masz w ogóle. No nie ma. Ja mam bilety na wierzchu, kurwa, tego 2, 3, 4. Daj pani. Co 4? Numer wagonu. Nie będzie to to? To. Wagon 6. Ci to mają słabe wagony. Uuu. Dawaj, ребята, познакомимся. O. Kończy się cywilizacja, zaczyna się walka o życie. Chciałbym powiedzieć, że zawsze to było marzenie mojego życia, ale nigdy o tym nie marzyłem, ale już skoro jestem, to zawsze o tym marzyłem, żeby tu być. Hop! Plastik. O, ciasno. A wziąłeś już, dałeś pani? Pani Idź. się puściła? Idź jak do mnie nie woła. Boże, co za grubas. 32, 33, 34, 29. O. Tak. Ej, tu jest ciasno. To jakby nie jest luksus. To jest taki ćwierć w ogóle luksus, mało. A jak tu spać? O, smolny jak w trumnie, jak w hotelu kapsułowym, tylko że na 4. Ja myślałem, że to takie pokoje będą. Co, to możemy chyba zaryzykować, Jest kontakt? że nie ma. A Młodzi na górze. Trzymaj. Oż ty ta, żebym nie wszedł. Chociaż tam. O kurwa, jak tu jest. Przepraszam, ale tu jest ciasno. Rzeczywiście nie ma. Tu jest ciaśniej niż w normalnym wagonie. Wszystko wszystkim. Luksusowy wagon. No jedynym jego plusem na razie jest to, że będziemy tutaj sami. Poza tym tu jest ciasno jak berek. Na górze chłopaki będą mieć większy luz, bo jest więcej Tu miejsca. się nie da położyć. Chyba, że to może się jeszcze przesuwa, wiesz? Następny grażdanin. Ja myślę, że tutaj na górze jest, są jakieś koce i kołdry czy coś takiego. I jak to zdejmiemy, to tam będzie można bagaże wrzucić, plecaki. Michał musi niestety opuścić pociąg. Został karnie wydalony za niepokazanie paszportu na wejściu. To nie są śmieszne żarty.
Ale zaraz będzie radość. Wódeczka i takie tam... Trawa. Będzie wódka, będzie pompa! Ruszyliśmy. Za nami już 100 metrów. Do przejechania mamy... No dobra, niech najpierw pan powie, co ma do powiedzenia. Допускается курение, распитие спиртных напитков за исключением помещения вагона-ресторана. В целях предупреждения актов незаконного вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта соблюдайте бдительность. При обнаружении в вагоне забытых вещей, появлении подозрительных лиц, просим вас сообщить об этом работникам поездной бригады или... In the train, it is strictly prohibited to smoke. Drinking alcoholic beverages. Przejechaliśmy pierwsze pół godziny, jeszcze 72,5 godziny. Przed nami 5300 km, za nami już 30 km. I powiem wam, jest to nie do wytrzymania. Jest tak duszno. Klimatyzacja jest nastawiona na maksa i nie da się w żaden sposób skręcić. Mamy taki piekarnik, że nie wiem, jak my to przeżyjemy. wódka nam paruje. Paruje nam wódka. To zobaczcie na okno. Z nas się leje. Nie wspomnę o zapachach. Ja już pachnę bardzo ładnie, gdyż się umyłem. Patrzcie, Sławuj sobie tu jakiś taki bareczek zrobił. O. Będzie wódka, będzie pompa! Żel pod prysznicem. Jak się skończy wódka, wypijemy żel. Oligarcha, no. No to trzeba ją teraz rozpracować, żeby O. była z głowy. Tak. Michał to jest jednak... A wstaw whisky. Jak to ładnie wygląda, proszę bardzo. Warunki są koszmarne. A, jeszcze mi się kamera zepsuła i nie mam stabilizacji. A ja już się wykąpałem. Na pewno wszystkich was interesuje, jak się żyje w takim pociągu transsyberyjskim. Otóż wygląda to tak. Są 4 klasy pociągów. Nie każdy pociąg ma wszystkie klasy. Niektóre pociągi, tak jak nasz, mają tylko dwie. Dwie najniższe. Są klasy pierwsza, druga, trzecia, czwarta. I załóżmy, że czwarta jest najniższa. To czwartą pokaże wam później Sławek. Natomiast my jesteśmy w klasie trzeciej, w której wagony są 4-osobowe. Wyglądają o tak. Przedziały, tak, już się tu wymądrza. Zaraz powie, że wymądrza. W każdym przedziale są 4 łóżeczka, 2 na górze, 2 na dole. Na dole jeszcze się dodatkowo siedzi, na tych na górze tylko leży. O, tak się leży. Alternatywnie można leżeć tak. Mamy lustro, które jest drzwiami. O! I o! Mamy stolik. Stolik jest trochę mały, a jednocześnie trochę duży, bo zajmuje tak 1/3 przedziału. Dolne łóżka są składane do siedzeń. Sławek, pokażesz, jak się składa? Łóżko jak się składa do siedzenia. Bardzo prosto. Państwo pozwolą, zaraz zademonstruję. Tu jest drabinka, żeby ci z niebios mogli stąpić na ziemię. Nie chce mi się. O! I takie ładne mam. Dziękujemy panie Sławku, bardzo profesjonalnie pan to zrobił. Nie robi tego już pierwszy raz, bo jedziemy już drugi dzień, więc już tak 3 razy w tom i we w tom. Co ciekawego, oczywiście są gniazdka. O, i to jest wykonanie cywilizacyjne. Bardzo martwiliśmy się tym, czy będą gniazdka. Są światełka, każdy ma o takim światełku. Stryczek. I tu ciekawostka. Przełącznik w jedną stronę włącza, a w drugą wyłącza. Nieźle. No, najważniejszą częścią w przedziale jest okno, popatrzcie. Mamy w planie dzisiaj w nocy dojechać do gór Uralu. Na razie to jest po prostu matuszka Rosja. Uralu, czy ci nie żal? Uralu, wracaj do Tatr. I co jeszcze mamy ciekawego w przedziale? Tam na górze jest schowek na bagaże. O. Tylko że schowek jest przeznaczony dla zwykłych takich, co sobie jadą, a nie dla tak zapakowanych jak my turystów, zaekwipowanych. Więc my się nie zmieściliśmy i widzicie, część bagaży leży tu. Wszystkie moje. Największym problemem jest brak półek. Niby są wieszaczki, ale takie średnie. Natomiast
Za półeczki trzeba było zaadaptować każde wolne miejsce. Zdrowo, owoce, warzywa. Tak, ale jest skryjówka. Sławek pokaże. O, tu już wszystko wypite, ok. I tu jest druga skryjówka. O, bareczek. Też już niewiele. No ale niewiele, jest nas 4, z czego 2 abstynentów. Mimo wszystko to leci. No i oczywiście tutaj też są półeczki takie, o. Półeczki, półeczko-schoweczki. Tu jest jeszcze jedno, że można się powiesić. Jak komuś brakuje, ale tam niewiele się zmieści. No i co jeszcze z przedziału? To chyba tyle. Zaraz pokażę Wam najważniejszą część każdego wagonu, czyli miejsce, gdzie się robi gorącą wodę do picia. I kupę. Gdzie robimy 1 i 2 też za chwilę pokażę, ale przed chwilą byli tam goście i wolę, żeby się przewentylowało. Ale kupiliśmy w środku parówka i tyle. Niam. O, ale pachnie ładnie. Właśnie przyjechaliśmy do Permu. Perm leży nad rieką Kama. Nad rieką Kama jest autozawód KAMAZ. Perm to stolica obwodu permskiego. Jedno z większych miast tego regionu. To widać po tym dworcu. W podróży jesteśmy już ponad 24 godziny. Jest wtorek 15, no a my będziemy na miejscu w piątek. O, a tu jest kwas. 200 rubli 2-litrowa kola to będzie na nasze około 20 zł. No to tanio wcale nie jest. Dwulitrowa kola kosztuje... Buuu. Nie da się przejść. Zamknięte. Musiałem biec do tego pociągu. Pani powiedziała bistrej, bistrej. No, очень хорошо. My все zdążyli. Michał, ty masz już nagrane jak ja budu biegać na nasz pociąg, a pani mówi do mnie bistrej, bistrej. Czaję ten klimat. A ja pracuję, zamieszczam newsy. Masakra. Jedną z najważniejszych rzeczy, jakie robi się w pociągu na tak długiej trasie, to jest nawadnianie się ciepłymi napojami. Herbatką, bulionikiem i takimi różnymi innymi sprawami. Otóż jak to się robi? Bierzemy swój własny kubeczek, trzeba mieć, i idziemy do specjalnej maszyny produkującej gorącą wodę, czyli wrzątek. I wygląda ona tak. A następnie nalewamy, tylko że ja mam o jedną rękę za mało. Spróbuję, może się nie oparzę. Nigdy nie nalewamy za dużo, żeby się nie oparzyć.
I tak ze zdobytym drogocennym wrzątkiem wracamy do swojego podróżnego pokoiku, żeby cieszyć się ciepłem rozpływającym się w naszych ustach. Ważne jest też, żeby postarać się nie oblać i nie poparzyć współlokatorów. I nigdy, ale to nigdy, słuchaj synu, nie stawiamy napoi koło komputera, tym bardziej na komputerze. Maciuś, mówię, że nigdy nie, wtedy też nie, ani wtedy. Czy to takie miasto, zaraz następne za Irkuskiem, dokąd ten pociąg jedzie? Ponieważ tutaj wszyscy dbają o to, żebyśmy się w pociągu czuli jak w domu, to Sławek wam też pokaże, jakie mamy fajne wszyscy kapcioszki. Które? A te. Które? Ja mam swoje fajniejsze i takie używałem. No takie ładne. Michał pokaże na nóżce, jak ma. Na drugiej nóżce masz. A nie masz. Zdjąłem przecież. A tu jest jeszcze? A w kapciuszkach niespodzianka, bo mamy higienu, łosobistu, pastu do zuba i szczoteczku. Pani przetwornica pilnuje, czy wszyscy myją zęby, bo nie wolno śmierdzieć. A o pani przetwornicy opowiemy przy następnej okazji. Marek, Czyli za chwilę. Marek zna te. Ta zamarznięta pustynia to rzeka, jak ta rzeka się nazywa? Irtysz w Omsku. A w Omsku jest wspaniała fabryka traktorów, która produkuje czołgi. Już lekko ponad połowa drogi za nami. Stacja w Omsku. Jest środa rano, czyli tak 4/7 drogi przejechaliśmy, jeszcze 2 dni i 1,5 nocy. O, najbardziej bolą plecy, bo mimo, że jest łóżko, to wszystko już trzeszczy w nogach, w plerach, w korzonkach. No ale chyba damy radę. Jest tu takie rzeźkie -20. A propos, aż widać, jak się skrzą płatki. Co do internetu, internet kupiliśmy sobie w Moskwie, bardzo ładnie działa, ale działa tylko na stacjach. Jak przejeżdżamy przez jakąś miejscowość, a miejscowości, zwłaszcza po drugiej stronie Uralu, są już dosyć rzadko, więc zwykle jak jest duża stacja, to stoimy między 20 a 30 minut i to się zdarza tak 3 razy dziennie. No jest kilka postojów po kilka minut, od 2 minut do, tak jak tutaj w Omsku, 16. To wtedy można troszkę popracować, pointernetować, coś wysłać. A jak wyjedziemy w drogę, to już wtedy nie można. O, znalazłem golasa. Dajcie? Idź na całość, idź na całość. Nie, no bez przesady. Najważniejsze na takiej peronie to nie pomylić pociągu i nie wsiąść do drugiego. Oczywiście żartowałem tutaj. Pilnują nas ładnie, żeby się nic nie stało. Żebyśmy nie wysiedli za wcześnie, nie wsiedli za późno. Zimno. Нельзя фотографировать. Окошко фотографируешь, здесь нельзя. Mamy przepyszne jajka. Sztuk 2 z cebulką, Zgadzam się, są przepyszne. pomidorem
i ketchupem. Wersja zwykła, wysadzona. Miała być jajecznica, ale nie wyszło. Czarny chleb. Spasibo. Okazało się, że jajecznica to nie jest jednak jajecznica, tylko jajka nasadzone. I jeszcze chłopaki cwaniaki sobie zamówili chleb, a ja nie wiedziałem i dostałem bez chleba. No i na początku dziwiłem się, że Sławek stwierdził, że się nie najadł, ale też się nie najadłem. Ale jest tu fajnie, jest cieplutko, mało ludzi, nie można fotografować ani nagrywać. Obiekt, śmiejemy się, że obiekt wojskowy, a za oknem śnieg. A jak mówią, bo to już Syberia jest teraz, jak się mówi na Syberii, to a za drzewem drzewo, a za tym drzewem drzewo, a za tym drzewem drzewo, za którym jest drzewo. I tak aż do Tokio. No tutaj to ja mógł siedzieć przez godzinę. A my mamy taki mały kibelek, że nie ma nawet jak książki czytać. Jest niesprawiedliwe. O, pokaż rozwiązanie dla polskich inżynierów. Jak zrobić, żeby klapa nie opadała. W Polsce od lat wielkim problemem w pociągach jest oddawanie do kibelka, bo spada klapa zawsze. W Rosji, proszę bardzo, problem ten rozwiązano. Jest taki Teges, Zynx, który zapobiega opadaniu klapy. I zrobili to bez mikroprocesora i bez apki na smartfona. Da się? Niektóre czasami rozwiązania proste są najlepsze. Brrr, zimna. Zimna zima. I zapuszczamy żurawika. I mamy cię. I gdzie te ręce były? Czemu nie na kołdrze? Ślisko. Ogólnie jadąc pociągiem, człowiek się troszkę nudzi przez te tyle dni. A jedyną atrakcją są przerwy. Te przerwy, o których wspominałem, że na większych stacjach jest czasem pół godziny na rozprostowanie nóżek. No i wtedy można sobie wyjść i zwiedzić okolicu. Czasem okolica jest nudna, a czasem nie. Jesteśmy w jakimś mieście, zapomniałem nazwy, w którym jest znana na całą Rosję fabryka parowozów. Fabrykę parowozów założyli już w 1928 roku. No i idę do takiego obiektu muzealnego przez śniegi Syberii. Mam nadzieję, że nie pojadą beze mnie. O, już prawie jestem. Cierpliwie poczekajcie. I uwaga, doszedłem. Łoto i łon. Parowóz. Nie wiem, czy tu wolno wchodzić, ale może wolno. Nie pisało, że nie wolno. Ale ładny widok. Warto powiedzieć, że wszystkim tradycją, może nie będę tego mówił za głośno, jest to, że w różnego rodzaju fabrykach wagonów, lokomotyw i tak dalej głównie produkowano podczas II wojny światowej nie tylko czołgi. A nazwa na przykład Leningradzka fabryka traktorów. By tak bardziej na przykrywkę, bo jeden traktor produkowano na 100 czołgów. No ale maszynu to maszynu. Kończę tą krótką historię zwiedzania lokomotywy, bo jest zimno i chyba muszę wracać, bo zamarzam. I się na mnie dziwnie patrzą. No płoszko, mało śniega. Dobrze, że po śniegu nie biegamy.
Zaraz się zmienimy. Dobra, teraz leć. Теперь придется жениться на ней. Все. O, Все. Бэби потом будете я. Поцеловал, все. Здравствуйте. У вас есть водка? 500 рублей. Окей. Одна давай. Еще Кока-Кола. Адон? Один. Один. Все. 700. 200? 200? 2 литра. To ja nie chcę, to za drogo, to nie. Tylko wodka. Спасибо, большое спасибо. raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Pozdrawiamy Polskę! Pozdro Polsza! Wszystkich dopadł nas już kryzys związany z 3 nocami w pociągu. Jesteśmy połamani, te łóżka są... No może one są wygodne, ale strasznie bolą. Przez to, że pociąg cały czas się trzęsie. Wszystko, plecy, nogi, ręce, układ krążenia. Więc trzeba się ruszać przy każdej okazji. Więc tak wygląda 4. klasa. I o ile narzekaliśmy na zapaszki w naszym wagonie, to już mi narzekanie na wagony, na zapaszki przeszło. A tych wagonów jest we 40. Sam jeden nie wiem, co się w nich mieści. Tłuste kiełbasy, grube bombasy. Hello. Здравствуйте. Ой, сюда нельзя, здесь рабочий тамбур. A, Нельзя. ja tylko... Слушай, вот ты наглый, а. Jechali, jechali i przyjechali. Wszystko, co się wydarzyło w pociągu, zostaje w pociągu. Spasiba. Do swidania. Jak było w pociągu? Ała, moje plecy, czyli niewygodne spanie, ale tak to było bardzo, bardzo fajnie. W pociągu jak w pociągu. Były grubasy, były kiełbasy, byliśmy też my. Była wódka, była pompa, było ciasno i nie można było biegać po korytarzu. A ja się już cieszę, że wysiadłem, już nie będę wsiadał, a wracamy samolotem. Ale ogólnie jako przygoda fajnie, nawet jednego dnia mi zabrakło. Mogłoby być więcej internetu na stacjach.